Czarny łabędź. Scenariusz na podstawie powieści Raffaella Sabatini. Zdjęcia muzyka reżyseria. Jest to opowieść o czasach, gdy Hiszpanie władali morzami. Łotry dostępowały zaszczytów, a najwyższymi wartościami były miłość, złoto i przygody. Godzina 12. Noc jest spokojna. Wiatr ucichł. Córka komendanta wyzdrowiała. Godzina 12. Mieszkańcy Guandeli dziękują Bogu za spokojną noc. Wybiła północ i nic złego się nie stało. Godzina 12. Słabe łupy, ale łatwo poszło. Nadrobimy w Maracaibo. Czemu się smucisz? Napij się. Nie chcesz? To była prosta robota, Jamie Boy. Tak. Co się dzieje? Myślę. O czym? W tym tygodniu powieszą w Londynie kapitana Morgana. Nie warto martwić się tymi, co dali się złapać i powiesić. Kapitan Morgan jest lepszy od nas wszystkich, nawet martwy. Oddaj to.
Napiję się z tej okazji, kapitanie Waring. To zaszczyt mieć takiego gościa. Wspaniałe zasługi. Zastępca Henry'ego Morgana podczas napadu na Panamę. Plądrowanie Maracaibo, Portobello, Trujillo. Pracowity rozbójnik. Ale nie ma tu wzmianki o Granadzie. Byłem tam, zabijałem Hiszpanów. Angielski pies wciąż szczeka. Poprawiła ci się pamięć? Pamiętasz już, gdzie jest kapitan Morgan? Owszem, gdzie? W Anglii. Kłamiesz. Powinien tam wisieć na szubienicy razem z resztą was, ale nasz ambasador napisał, że Morgan uciekł. Cieszy mnie to, Don Miguelu. Może to też cię ucieszy. Ćwierć obrotu. Gdzie miałeś spotkać się z Morganem? Po ciemnej stronie Księżyca. Gdzie jest jego statek? Tuż pod twoim nosem. Cały obrót. Mów, zanim cię poćwiartuję. Co to było? Diabeł przyszedł po swoich. Spokojnie, człowieczku. Tommy Blue. Witaj w Corrientes. Chwileczkę, kapitanie. Oddaj szpadę, póki mam dobry humor. Marsz. Mamy z Jamiem nad tobą przewagę. Zabierzcie im szpady, zanim się pokaleczą. Zawinąłem do portu po beczkę wody i pytam, jak się ma mój stary przyjaciel Don Miguel. Odpowiedziano mi, że zabawia gości. I dowiedziałem się, że jednym z nich jest Jamie Waring. Musieliśmy się wkręcić na to przyjęcie. Później ci podziękuję. Powiedz, kto jest z tobą i ile masz statków. 2. Jeden robi zwrot. Mam dobre wieści. Nie teraz, daj mi wina. Robi się. Nic tak nie pobudza pragnienia jak tortury. Może odpoczniesz? Nie. Nie upij się. Mamy robotę do wykonania. Do roboty lepiej być pijanym. Podobało ci się, jak szczekałem. Teraz zobaczysz, jak gryzę. Nie mam broni. Gdybyś miał, już byś leżał martwy. Na stół z nim. Co zamierzasz? Odwdzięczę się za gościnę. Proszę, nie. Powieszą was za to wszystkich. Angielski gubernator. Puszczajcie na Boga. Lordzie Denby. Jaki muzykalny. Szczekasz głośniej niż ja. Kręćcie, chłopcy. Jak mawiają poeci, obrót goni obrót. Przestańcie, odwiążcie go. To rozkaz w imieniu króla Karola. A ty kto? Lord Denby, gubernator Jamajki. To pan doprowadził do procesu kapitana Morgana. Miło poznać. Zawiśniesz obok niego. Pękam ze śmiechu. Odmaszerować, zdrajcy. Sam przyjaźnisz się z Hiszpanami i wieszasz rodaków. Odłóżcie broń. Anglia i Hiszpania podpisały traktat pokojowy. Na kole tortur? Panowie, on szykuje dla nas stryczki.
Mały angielski kat z Jamajki. Dajcie mi sznur. Nie dla niego. Pozwól mi go powiesić. Stryczek jest dla dżentelmenów. Dla zdrajców jest loch. Zamknijcie go z jego hiszpańskimi przyjaciółmi. Przykujcie go do ściany. Niech gnije. Szczury morskie. Rozkazuję wam w imieniu króla. Koniec twoich rządów, lordzie. Pękam ze śmiechu. Zostaw tę butelkę, trzeba załadować skarby. Jest ich tu mnóstwo. Masz, zrób sobie coś z tego. Mówiłeś, że masz 2 statki? Załadujemy oba i popłyniemy do Maracaibo. Ogołocimy całe wybrzeże hiszpańskie. Spójrzcie, zemdlał. A może go znudziliśmy? Diabeł cię wzywa. Ojcze, gdzie mój ojciec? To łup kapitana. Ja z nią porozmawiam. Gdzie on jest? Nie podchodź, bo strzelę. Jestem córką lorda Denbiego. A to ci niespodzianka. Lady Margaret, prawda? A ty? Szczur morski. Wykonuję brudną robotę króla. Zabijam Hiszpanów, by zrobić miejsce dla grubych Anglików i ich paskudnych córek. Nazywam się Waring. Dla tych, co mnie kochają, Jamie Boy. Nie boję się szubienicznych tancerzy. Ładne określenie. Widziałam wielu z was powiewających jak gęsi na sznurze. Wy skończycie tak samo. Mów, gdzie mój ojciec. Siedzi w lochu. Zapomnisz o nim, gdy mnie pokochasz. Puść mnie. Zawsze kosztuje wina przed zakupem. Mały łyk, żeby sprawdzić, czy warto. Ugryzła mnie wiedźma. A niech mnie to duch. Witaj, Jamie Boy. Kapitan Morgan. Nie stój tak. Nie powiesili cię? Nie tym razem. Uciekłeś. Król mnie ułaskawił. Tak się cieszę. Mówiłem, że mam dobre wieści. Sporo nowości. Załóż koszulę, tak nie wyglądasz na Anglika. Znajdź gubernatora Jamajki. A jeśli to jego córka, to daj jej soli trzeźwiących. A ty powiedz wszystkim kapitanom, żeby przyszli dziś do Porkerstern. Mam ci tyle do powiedzenia, Jamie Boy. Cisza. Posłuchajcie. Jeśli ktoś ma inne zdanie, niech wstanie, a rozbije mu łeb. Kapitan Morgan to królewski szpieg. Oddał nasze życia za swoje. Morgan to tchórzliwy pies. Poczekaj, kapitanie Leach. Posłuchajmy, co on ma do powiedzenia. Nazywasz mnie kłamcą? Nie, ale powinniśmy wysłuchać Morgana. Nikt nie nazywa mnie kłamcą. Ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Mówię wam, kapitan Morgan to dwulicowy królewski pies. A ja mówię, że kapitan Leach jest godny bandy pawianów. Kapitan ma zły humor. Sługus Morgana. Nie zadzieraj z nim, jesteś zbyt pijany. Zróbcie miejsce. Zawsze chciałem wyrwać ci ten język. Leach, Jamie, przestańcie, albo rozwalę obu. Mówiłem, że przyjdzie. Siadajcie.
Tam, kapitanie Leach. Kapitanie Waring? Piwo dla wszystkich, aż się zalejemy. Panowie, dobrze was widzieć żywych i pełnych energii. Byliście moimi kapitanami. Pójdziecie ze mną? Na stryczek? Po 100 gwinei za głowę? Twoja głowa nawet wypełniona złotem nie będzie tyle warta. Panowie, przybyłem z Anglii z ofertą od króla Karola. Akt łaski i 100 akrów ziemi dla każdego, kto porzuci piractwo. Zamkną nas od razu, to podstęp. Kto nam da ziemię? Nowy gubernator Jamajki. Kto nim będzie? Henry Morgan. Sir Henry Morgan. Pasowany na rycerza i mianowany przez jego królewską mość. Mówiłem, królewski szpieg. Królewska silna prawa ręka na Karaibach. Anglia zawarła pokój z Hiszpanią. Długa wojna dobiegła końca. To podstęp. Hiszpanie chcą wzmocnić siły i ponownie zaatakować. Cicho, Jamie, to podły podstęp. Wezwą armię i statki i nas wymordują. Cisza, głupcy. Korsarze to przeszłość. Nadszedł czas postępu i prawa. Anglia chce pokoju i czasu, by zbudować imperium. Przyłączysz się, bracie Leach? Jeśli schodzisz pod królewską flagę, będę żeglował bez ciebie. Kto płynie ze mną do Maracaibo? Jest tam dużo złota. Jako gubernator Jamajki ogłaszam, że zatopię każdego pirata. Jeśli nie przyłączycie się do mnie, macie miesiąc na opuszczenie angielskich wód. Mój statek, Czarny Łabędź, nie zwinie żagli przed królewskim szpiegiem. Jeśli macie odwagę, to poprowadzę was na Maracaibo. Kto płynie ze mną? I ja, sir, i ja. Chodź z nami, Jamie Boy. Wiatry nam sprzyjają. Dostaniesz kapitański udział w łupach. Siadaj, głupcze. Jesteś moim zastępcą. Więcej piwa dla kapitana Waringa. Za kapitana Waringa, prawą rękę gubernatora Jamajki. Jamie, chyba nie będziesz na posyłki króla. Znajdę ci nowy statek. Zdrowie Jamie'ego Waringa. Oby nie skończył na sznurze. Pałac gubernatora. Port Royal, Jamajka. Nie witają nas z entuzjazmem. Spodziewałem się tego. Przynajmniej nie musimy użyć siły, żeby wejść. Do kogo panowie przyszli? Do lorda Denbiego. Jest zajęty, sir. Niedługo będzie jeszcze bardziej zajęty. Panowie czekają na jego lordowską mość. Jestem Sir Henry Morgan. Nie trudno się domyślić. Wasza ekscelencjo, jacyś panowie w zabłoconych butach. Wywiozłem swoje rzeczy, resztę może pan spalić lub ograbić. Rozumiem ten dyskomfort, kiedy człowiek, którego chciało się powiesić, wraca jako zwierzchnik. Dla dobra imperium, któremu obaj służymy, wybaczam panu. Ceremonia odbędzie się jutro. Dopełnię wszystkich obowiązków oficera korony. Ale prywatnie nie potrzebuję towarzystwa łajdaków. Co z nim zrobimy? Powiesimy czy zatańczymy menueta? Gubernator musi być powściągliwy. Zawsze mamy Maracaibo. Do kwater, głupcy. Jakich kwater? Skąd mam wiedzieć? Poszukajcie. Ta jest moja. Byłem pierwszy.
Nie zabijaj mnie, panie, już idę. Podnieś to. Tak, panie, podnieś. Pan jest piratem, prawda? A wyglądam? Tak, to znaczy nie. Co tu robisz? Już wychodzę. Kradniesz, co? Nie, panie. Szukam medalionu panny Margaret, ale go nie ma. To jej pokój? Tak, panie. A łóżko? Dość miękkie dla mnie? Niniejszym przyznajemy Sir Henrykowi Morganowi pełną władzę do poboru podatków, zarządzania armią i obrony przed piratami i buntownikami na morzu i lądzie. Podpisano w Whitehall 6 listopada 1674 roku w 16 roku naszego panowania. Boże, chroń króla. My, wybrani do zgromadzenia przez mieszkańców Jamajki, odnawiamy wierność królowi Karolowi II i jego przedstawicielowi, gubernatorowi Jamajki, Sir Henrykowi Morganowi. Módlmy się w ich intencji. Wszechmocny Boże, Stwórco i Władco świata, dziękujemy za Twoją opatrzność, ochronę i łaskę, którą nas podtrzymujesz i chronisz przed niebezpieczeństwami. To była najdłuższa i najnudniejsza ceremonia, jaką widziałem. Nic dziwnego, że wyszłaś. Proszę opuścić broń, Lady Margaret. Niestety nie mam broni. Twój wzrok może zabić. Zejdź mi z drogi. Proszę, nie denerwuj się. Staram się być dżentelmenem. Dżentelmenem? Może nie do końca. Ale moja nowa pozycja nie dopuszcza zdobywania kobiet siłą. W zamian zalecam się z uprzejmością i podarunkami. Skąd to masz? Znalazłem w twoim łóżku. Zająłeś mój pokój? Co noc odkrywam fascynujące pamiątki po tobie. Pończoszki, podwiązki, koronki. W Tortudze, gdy kobieta uderzy mężczyznę w twarz, oznacza to, że chce, by ją zdominował. Rozumiem, że na Jamajce muszę odmówić. Zejdź mi z drogi. Podaj rękę. Spacer cię uspokoi. Obiecuję, że nie pocałuję cię wbrew twojej woli. Roger. To jego twarz była w medalionie. Wszędzie cię szukałem, kochanie. Zabierz mnie do domu. Czy on cię obraził? Tak. Nadchodzi bohater. Dam ci nauczkę. Nie. Przysięgałem nie zabijać oswojonych królików. Zapłacisz za to. Zostaw tego tchórza. Potraktuję go jak zwykłego złodzieja. Naucz się nie obrażać lepszych od siebie. Co ty w nim widzisz? Jesteś ranny? To moja wina. Jeśli kochasz jego, to nie zasługujesz na mnie. Ty, draniu, co ty wiesz o ludziach? Umiesz tylko zabijać i dręczyć kobiety.
Będziesz musiała wybrać między nami dwoma. I to niedługo. Zobacz, moja piękności. Królewskie łoże pomieści 5 osób. Wyrzuć ją stąd. Spokojnie, Jamie Boy. Obiecałem jej noc w łóżku córki gubernatora. Wracaj do siebie. Nie sądziłem, że dożyję czegoś takiego. Nie masz serca. Otwórz drzwi. Ona płacze jak dziecko. Może położysz się na tym, panie. To poduszka Lady Margaret. Zawsze na niej spała. Spal ją. Tak jest. Poczekaj. Nieważne. To wszystko. Tak jest. Dobrej nocy. Dzień dobry. To moje ziemie. Chciałem porozmawiać. Wszystko w porządku? Jak można pozwolić koniowi upaść na siebie? Puść mnie. Dzień dobry. Trochę przytyłaś. Puść mnie. Ustoisz? Nic mi nie jest. Ostrożnie. Jeszcze dostaniesz konwulsji. Tu jest przytulnie. Widzisz? Nie jest dobrze. Położę cię do łóżka. Co? Powinnaś się położyć. Możesz już iść. Nonsens. Jeśli oczy podbiegną krwią, to znak, że czaszka jest pęknięta. Są czyste, choć bardziej błyszczące. Nie dotykaj mnie. Jestem ekspertem od rozbitych głów. Nie znajdziesz lepszego na całej Jamajce. Masz twardą czaszkę, nie do rozbicia. Teraz pokaż kostkę. Znajdź mojego konia. Gentleman nie zostawi kobiety w takim momencie. Połóż się. Może to cię nauczy być bardziej przyjazną. Nie jest złamana. Mięsień naciągnięty. Boli? Nie, przynieś mi wody, bo mi słabo. Możesz mieć wybite kolano, muszę sprawdzić. Nie, przynieś mi wody.
Zawsze mówiłem, że kobiety nie powinny jeździć konno. Poleż tak, aż nabierzesz kolorów. Co zamierzasz? Cieszyć się twoim towarzystwem. Wydajesz się milszy niż wcześniej. Na pewno masz miłą matkę. Umarła, gdy byłem dzieckiem. Masz siostrę? Nie mam rodziny. Przykro mi. To dlatego wyruszyłeś na morze? Interesuje cię to? Oczywiście. To długa historia. Chętnie ci opowiem. Miałem 14 lat. Mieszkałem w Londynie. Zapach morza mnie przyciągał. Byłem asystentem w kancelarii prawniczej. Nie zanudzam cię? Ależ skądże? Ma pan moje słowo, kapitanie Leach. Informuję pana o każdym cennym angielskim statku, kiedy wypływa i dokąd zmierza. To kusząca oferta. O ile pan nie kłamie lub nie szykuje zasadzki. Sam oceń. Prince Consort ma dotrzeć ze złotem do Port Royal za 3 dni. Wysadzi pasażerów w Port Lobos. Ile luf? 40. Ma eskortę? Nie. Mamy 2 okręty i 100 luf. To będzie prosta robota. Czego pan chce w zamian? Udziału kapitańskiego. Przekażesz go panu Fennerowi. Gdy go dostanę, podam kolejne informacje. Wrócisz za tydzień, Fenner. Zabiję pana, jeśli pan kłamie, albo ozłocę, jeśli mówi pan prawdę. To na pewno Prince Consort. Wkraczamy na pokład. Trzy okręty czekały na nas po drugiej stronie Port Lobos. Pierwszy zaatakował Czarny Łabędź. Walczyliśmy do końca. Straciliśmy 130 ludzi, w tym 15 kobiet i całe złoto. To nie tylko morderstwo, ale i zdrada. Proszę kontynuować, kapitanie Blaine. Inni mogą wyjaśnić to lepiej. Kto? Przyjaciele pirata Leacha, jego informatorzy. Panowie, panie marszałku, Leach ma wielu wysoko postawionych przyjaciół na Jamajce. Morgana, Warninga, Grahama, Blue. Kto jeszcze oskarża mnie i moich kapitanów? Ja. Angielskie statki nie będą bezpieczne, póki Morgan będzie gubernatorem. Przegłosujmy jego odwołanie. Kto za? Cisza. Tak nie usuniecie piratów z mórz. Trzeba ich zaatakować i zatopić.
Mamy statki, dzielnych kapitanów, doskonałe załogi. Co wy na to, chłopcy? Gotowi zabijać legalnie w imię króla i kraju? Czemu nie? Wypłyniecie jutro 3 okrętami. Kapitan Waring obejmie dowództwo Revenge, kapitan Graham Reckless, kapitan Hicks Lady Bess. Dla ciebie nie mam statku, Tom Blue. Będę pierwszym oficerem Jamie'ego. Świetnie. Zajrzyjmy w kryształową kulę, gdzie ukrywa się nasz stary przyjaciel Leech. Widzę go wyraźnie. Tortuga. Dokładnie. A ty, Graham? Tortuga. Zawsze tam przybija ze złotem. Widzę wyraźnie. Pije piwo i obściskuje kobiety. Zatopcie go, chłopcy. Niech zniknie z mórz z czarną flagą. Proszę powiedzieć tym panom, że mogą spać spokojnie. Przyniosę tu naszyjnik z jego zębów. Obiecałem, że oczyszczę Karaiby z piratów i zrobię to. Jeśli nie, możecie sobie głosować. Stawiajcie żagle, panowie. Zamykam posiedzenie. Posłałem po ciebie 2 godziny temu. Przybyłem jak najszybciej mogłem. Wypływają dziś na Tortugę 3 statki. Dotrzesz tam przed nimi? Z łatwością wypłynę za godzinę z przypływem. Niech Leech wyniesie się z Tortugi. Royal Treasure wypływa z Anglii z St. Thomas za kilka dni. Wiem, ile wiezie złota. Niech nie próbuje mnie oszukać. Ruszaj. Na pełnych żaglach. Przepraszam, że tak długo, Rogerze. Kto to? Ostatnio cię nachodzi. Jakieś kłopoty? Szuka pracy. Odesłałem go do Morgana. Pasują do siebie. Zakupy udane? Na Jamajce nie ma nic do kupienia. Czy ten człowiek cię nie śledzi? Na pewno już go widziałam. Chciałby zostać moim lokajem. Z jednym uchem? Oszalał. To nic nie szkodzi. Najlepszy lokaj w Londynie był szaleńcem. Żartujesz? Nie. Lokaj lorda Londondery. Dobrze, że nie wybierasz się do Londynu. Właśnie się wybieram. Mam smutne wieści. Ciotka, której nie znałem, zmarła i zostawiła mi majątek. To cię tak cieszy? Trudno się smucić ze świadomością, że mogę mieszkać w najpiękniejszych posiadłościach i pięknie się ubierać. I mieć lokaja z jednym uchem. A te 2 małe uszka mnie nie słuchają. Tortuga z prawej burty. Skręć trochę. Tak jest. Widzisz już port? I jeszcze nie. Trzymaj kurs. Leech zakotwicza statki blisko brzegu. Zwiń żagle, niech dobiją do nas pozostałe statki. Zwijać żagle. Przed nami Tortuga. Działa nabite? Tak jest. Podpłyniemy bliżej i zaatakujemy, jak wpłyniemy do portu. Święte słowa. 6 sążni i kamieniste dno. Przygotować się do strzału. Ani jednego statku w porcie. Gdzie oni są? Uciekli nam.
Wezwij kapitanów do mnie na pokład i sprawdź na lądzie, co wykurzyło Leacha. Moi panowie, 3 tygodnie temu gubernator obiecał oczyścić Karaiby z morskich rzezimieszków, twierdząc, że czyny mówią więcej niż słowa. A jakie są jego osiągnięcia? Kolejny brytyjski statek został napadnięty i zatopiony przez piratów. 100 pasażerów zamordowano, a ładunek złota i srebra warty miliony dolarów został obrabowany. Wzywam do głosowania nad odwołaniem. Morgan nie stawił czoła zagrożeniu, może zbyt kocha piratów, aby ich skrzywdzić. Kto popiera wniosek lorda Denbiego? Ja jestem za odwołaniem gubernatora. To czcze słowa, panowie. Możecie głosować, ale mnie nie odwołacie. Zanim uzyskacie zgodę króla, przyniosę wam na tacy głowę Leacha z jabłkiem w ustach. Moi ludzie przyprowadzą tu Leacha i jego piratów. I obiecuję, powieszę wam tu piratów, by pokazać, że kłamiecie. Oto i on. Kapitanie Waring, w samą porę. Podejdź. Opowiedz o swoim zwycięstwie. Wolałbym w 4 oczy. Nie udawaj skromnego, mów. Ilu posłałeś na dno, a ilu na stryczek? Żadnego. Tak dotrzymujesz obietnicy, gubernatorze? Przez 3 tygodnie nie złapałeś żadnego pirata, gdy do naszej floty strzelają jak do kaczek? To zdrada. Zgadzam się. Ktoś ostrzegł Leacha przed nami. Ktoś z Port Royal. Ta sama osoba, która przekazała informacje o statkach ze złotem. To zniewaga. Rzuca na nas oskarżenia, żeby się wybronić. Żądam dowodu. Dostarczę go. Wróciłem po posiłki. Będziemy przeszukiwać Karaiby, dopóki nie znajdziemy Leacha. Gdzie są teraz pana okręty? Tutaj tego nie powiem. Jeśli pozwolicie, przedstawię tę sprawę królowi. Za 2 dni wyruszam do Anglii z moją narzeczoną, Lady Margaret. Opowiem królowi o piratach, Morganie, Waringu i Leachu. Przywiozę zgodę króla na odsunięcie od władzy gubernatora. Popieram. Ja również. Wniosek został złożony. Panie marszałku, proszę przeprowadzić głosowanie. Wracajcie na swoje miejsca. Posiedzenie skończone. Szkoda, że nie mogę ich potopić. To nie byłoby takie złe. Marzenie. Ile potrwa załadunek twojego okrętu? 3 godziny. Wypłyniesz przy tej fali? Tak jest. Za 4 dni będziecie w Maracaibo. 5. Czemu? Bo wypłynę dopiero jutro. Dlaczego? Muszę coś załatwić. Gdzie? To prywatna sprawa. Chodzi o głupią córkę Denbiego? Zostaw ją w spokoju. Chcę z nią porozmawiać i znów oberwać w twarz? Ona wychodzi za mąż. Zostaje. Wypłyniesz dziś, albo nie będziesz już moim kapitanem. Jeśli zobaczę twój okręt w porcie, wypłynę sam, a ty zostaniesz i dasz się spoliczkować komu chcesz. Ruszaj, Jamie Boy, to rozkaz. Pamiętaj, że chodzi o Leacha, a nie o Margaret. Nigdy cię takiego nie widziałem. Zmarkotniałeś przez tę kobietę. Ona nie ma uczuć. Ma serce z kamienia. Jamie Boy, jest tyle pięknych dziewczyn, które chcą ci wskoczyć w ramiona.
Kościelne dzwony. Niektórzy to lubią. Ja wolę trąby. Widzę ją. Kogo? Margaret, stojącą jutro z tym Ingramem w kościele. Jedziesz w złą stronę. Pomożesz mi? Zawsze możesz na mnie liczyć. Czego chcesz? Nie wiedziałam, że jesteś złodziejem i włamywaczem. Wciąż na mnie szczekasz. Spodziewałem się, że panna młoda będzie gruchać, ale pewnie to zachowujesz na jutro. Zgadłeś. Byłoby lepiej dla nas, gdybym cię nienawidził. Nie interesują mnie twoje uczucia. Mam do ciebie słabość i ubolewam nad tym. Wątpię. Tracę tu czas. Jesteś najbardziej arogancką kobietą, jaką znam. Nie wiem, czy wolałbym powiesić ciebie, czy Licza. Odejdź, to przemyślę twoje czułe wyznanie. W jednej chwili sprawiasz, że chcę cię udusić, a w następnej poślubić. Naprawdę? Omówimy to później. Czy służba ma cię wyrzucić? Nienawidzisz mnie, ale twoje oczy mówią: nie odchodź. Należę do ciebie. Ocal mnie przed tym szczurem Ingramem. Oszalałeś. Twoje oczy nie kłamią. Mówię ci, idiotko, że cię kocham. I nazwiesz mnie Jamie Boy wcześniej niż Ingrama mężu. Idziesz czy nie? Zarozumiałość przyćmiewa ci umysł. Ostrzegam, nie denerwuj mnie. Jesteś wstrętnym, wulgarnym łotrem. Nie dotykaj mnie. Cicho, bo rozwalę ci tę żelazną główkę. Strasznie utrudniasz mi zaloty. Święty Mojżeszu, chwyć ją za nogi i do wozu, wypływamy. Igrasz z diabłem. Ruszaj. Siedź spokojnie. Gdzie koński koc? Siedzę na nim. Nie rozumiem, co ty w niej widzisz. Ona nic dla mnie nie znaczy. Morgan dostanie szału, gdy się dowie. Robię to dla niego. To zatrzyma Ingrama z dala od króla. Lepiej, jakbyś utopił Ingrama zamiast niej. Nie będę jej topił. Jeszcze. Przestań gadać i jedź. Ziemniaków? Nie, dziękuję. Mięsa? Nie. To może chleba i sera? Nie będę z tobą jeść. Wolisz głodować? Tak. Może post poprawi twoje maniery. Słucham? Uratowałem cię przed ślubem z człowiekiem, którego nienawidzisz. To kłamstwo. Nie kłóć się ze mną, kiedy jem. Masz najlepszą kajutę z ryglem na drzwiach. Za to dziękuję. To może coś powiesz? Ktoś w Port Royal ostatnio bardzo się wzbogacił. Kto? Ktoś, kto nienawidzi Morgana, współpracuje z Lichem i ma udział w łupach. Twoja twarz mówi, że znasz kogoś takiego. Może to twój ojciec? Nie, czyli Ingram. Nie odpowiesz? Nie szukasz Licha. Oskarżasz porządnego człowieka. Nie odpowiedziałaś. Wejść. Co się stało? Wraz jest pęknięty, kapitanie. Sprawdzisz? Który? I mamy pąkle na kotwicy. Co?
Już idę. Jeśli coś zjesz, udam, że nie zauważyłem. Są dwa. To Leech. Od razu wiedziałem. Czarny łabędź i jastrząb. Zauważyli nas. Nie mamy z nimi szans, trzeba uciekać. Nie damy rady. Rozbiją nas w drzazgi. Nie damy rady 100 działom. Nie możemy walczyć ani uciekać, musimy zniknąć. Wciągnij czarną flagę, dołączymy do Leecha. Nie da się oszukać. To jedyne wyjście. Nasze statki czekają w Maracaibo. Poprowadzimy Leecha prosto do nich. To nie będzie łatwe. Odwróć główne reje. Wracaj do swojej kajuty. Żebym nie widziała flagi i tego, kim jesteś? Musisz słuchać moich rozkazów. To Leech. Nie możemy walczyć ani uciekać. Musi uwierzyć, że zdradziłem Morgana. Tego się spodziewałam. Ingram miał rację, współpracujesz z nim. Idź tam i myśl, co chcesz. Zapraszam na pokład, kapitanie. Witamy. Ciężko było cię znaleźć. Żadnych sztuczek, Warning. Moje działa są skierowane na ciebie. Czy wyglądam, jakbym chciał walczyć? Porozmawiajmy sensownie. Dobrze. Dlaczego zawróciłeś? Chcę się do ciebie przyłączyć, jeśli wciąż interesuje cię Maracaibo. Inni też mnie po to szukają? Jesteś bardzo podejrzliwy. Odpowiedz. Polują na ciebie. Ale ja szukam złota. Zdradziłeś Morgana? Raczej on mnie, dołączając do tych pajaców. Nie chcę być urzędnikiem. Nie mogłem już wytrzymać. Teraz jestem tutaj. Kłamiesz. Wczoraj powiedziałeś zgromadzeniu, że wypływasz, by nas schwytać. Szybko zdobywacie informacje. I zawsze są prawdziwe. Ty, kapitanie, zrozumiesz. Co innego mogłem powiedzieć? Nie chcę skończyć na szubienicy. Zawieramy umowę? Coś tu się nie zgadza. Jeśli zdradziłeś Morgana i innych, to czemu wróciłeś do Port Royal? No powiedz. Po żonę. Tu jesteś, gołąbeczku. Panowie nie wierzą, że mam na pokładzie piękną żonę. Pokaż się im, kochanie. To kapitan Leech. A to Madame Waring, córka byłego gubernatora Lorda Denbiego. Rozumiecie, dlaczego nie jestem tam mile widziany. Kapitanie? Tak, kochanie? Miło mi poznać, madam. Przepraszam, kapitanie, sam wróciłbym do Port Royal pod taką damę.
Zapomnijmy o nieporozumieniu. Łączymy siły, czy mam płynąć sam? Zawrzemy umowę. Jednak ty i twoja żona popłyniecie moim statkiem. To uprzyjemni podróż. Brzmi uczciwie. Nie chciałbym jednak narażać mojej delikatnej żony na zaczepki twojej załogi. Obiecuję, madam, że będziesz traktowana jak królowa. Poderżnę gardło każdemu, kto panią zaczepi. Zgoda, kapitanie? Zgoda. Panie Blue? Tak, kapitanie. Przejmujesz dowodzenie. Proszę płynąć tuż przy łabędziu. Pozostali oficerowie dostaną po jednej części. Każdy kapitan ma prawo ocenić łupy przed podziałem. Tak ustaliliśmy na Tortudze. Podpisz, jeśli się zgadzasz. Znasz Złote Wybrzeże najlepiej. Szkoda, żebyś marnował się w Port Royal. Zawsze miałem 10 części. Dostaniesz 5. Pierwsze 2 łupy ustawią cię na rok. Po co polować na statki handlowe? Nie lepiej uderzyć na Maracaibo? To prawdziwe bogactwo. Maracaibo będzie wisienką na torcie. Podpiszę. Tutaj. Napij się. W Maracaibo. Dobranoc, panowie. Ma w kajucie swoje obowiązki. Wyjdź stąd. Nie możesz tu wchodzić. Byłoby podejrzane, jakbym nie przyszedł. Gratuluję rozsądku. Ocaliłaś nas póki co. Patrz na mnie z miłością, a przeżyjemy. Ty, potworze. Cicho, nie kłóćmy się. Mogą nas podsłuchiwać. Wiesz, kto ich ostrzegł? Już nie myślisz, że to ja? Myślę, że zamordują mnie przez ciebie. I jeszcze żyjemy, moja droga. Nie możesz tu spać, ale muszę. Tęsknisz za Jamajką? Nie krzycz, kiedy odpowiadasz. Tak. Wciąż uważasz mnie za niegodną bestię? Tak. A nadal kochasz Ingrama? Kochasz go? Nie waż się do mnie zbliżyć. Nie zrobię tego, dopóki nie nazwiesz mnie Jamie Boy i nie poprosisz 3 razy. Uważaj, żeby mnie nie obudzić, mogę się odwinąć. Słodkich snów. Cicho, bo poderżnę ci gardło. Leż.
Czego chcesz? Przyszedłem przeprosić. Nie dałem ci prezentu ślubnego. To z Royal Treasure, z podróży poślubnej. Dziękuję. Cóż za piękny widok. Młoda para. Nie ma nic lepszego. Dziwne miejsce dla szpady. Chcesz przestraszyć żonę? Twoja obecność przeszkadza jej bardziej. Jesteś inny. W Portobello oddałeś mi dziewczynę za 2 beczki rumu. Ta oczywiście jest więcej warta. Ma wszystko na miejscu. Warta 3 beczki. Może 5. Nie kuś, jeszcze się zgodzę. By się nauczyła. Uwielbiasz mnie upokarzać. Nie dąsaj się, moja droga. Zbliżamy się do Maracaibo. Lepiej przestań pić, jeśli mamy mieć z ciebie pożytek. Chyba masz rację. Będę potrzebował głowy bardziej niż myślałem. Wynoś się z łóżka. Myślisz, że to bezpieczne? Nie musiałeś się tu kłaść. Jesteś niewdzięczna. Będę spać z pistoletem. Jeśli się zbliżysz, to cię zastrzelę. Proszę. Odstrzel mi głowę, jeśli będę na tyle głupi, żeby się do ciebie zbliżyć. Gdzie się chowasz, kapitanie? Otworzyliśmy kolejną beczkę. Daj spokój, myślę. O czym? Nie wiem. Muszę wytrzeźwieć. Gdzie on jest? Gdzie jest Jamie Waring? Co pan tu robi? Ścigam dezertera. Kapitan Jamie popłynął do Port Royal. Nie mamy od niego wieści. Ja mam. Uciekł jak jakiś Indianin z córką lorda Denbiego w worku. Co? Siedzę sobie w mojej lordowskiej peruce, kiedy setki możnych żąda mojej krwi. Zaatakowali? Rozwaliłem tuzin głów i uciekłem przed kamieniami. Schowałem się w ładunku pstrągów. W nocy wypłynąłem i przez 3 dni jadłem surową rybę. Nie gapcie się, przynieście mi piwa. Zróbcie miejsce dla Sir Henry'ego. Proszę usiąść. Myśli pan, że Jamie uciekł, czy przypłynie do Maracaibo? Modlę się, by Lady Margaret nie zadźgała go we śnie. Mam własne plany co do niego. Wypruję mu wnętrzności i powieszę na maszcie. A co z liczem, Sir Henry? Nie nazywaj mnie tak.
Straciłem tytuł razem z Jamajką. Naszą jedyną szansą jest przyniesienie głów Waringa i Leacha oraz Lady Margaret, traktująca nas jak wybawców. Postawcie straż i obudźcie mnie, gdy pojawi się ten amator dziewek. Nie śpisz? Nie. Umiesz pływać? Nie. Szkoda. Widziałaś kiedyś bitwę morską? Nie. Wkrótce zobaczysz. Bitwę? Lepiej się ubiorę. Nie patrz. Mam inne rzeczy na głowie. Kto będzie walczył? My. Moje statki czekają w Maracaibo. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Od początku mi nie wierzyłaś. Angielskie statki. Leach i jego załoga myśli, że zastanie tam parę armat i stary mur, a nie 100 dział. Nie ruszaj się, bo zabiję. Zwiążcie ich. Zwariowaliście? Cicho. Za godzinę bitwa. Rozwalę ci łeb. Kłamałeś o żonie. O czym jeszcze? Twoi przyjaciele czekają na mnie w Maracaibo? Jacy przyjaciele? Podpisaliśmy umowę. Przebiegły Jamie. Popłynę do Maracaibo twoim okrętem z moją załogą. Wysadzę każdy statek, który wypłynie mi na powitanie. I biorę ze sobą dziewczynę. Nigdzie nie idę. Będzie ci ze mną lepiej. Poślubię cię i nie będę wieszał nad tobą szpady. Trzeba się go pozbyć. Jeszcze nie. Może niesłusznie go oskarżamy. Jeśli nie, zrobię z nim gorsze rzeczy przed śmiercią. Chodźmy, moja droga. Puść mnie. Cisza. Poczekaj z zalotami do końca bitwy. Jeśli zaczniesz krzyczeć, pożałujesz. To Revenge. Jakie rozkazy? Niech zacumuje. Jeśli na pokładzie jest Jamie Waring, przyprowadź mi go żywego. Wpływa jak żółtodziób. Zapomniał wszystkiego, co wiedział o żeglowaniu. Nie rozumiem, to dziwne. To z miłości. Jak miło, przychodzą na brzeg, żeby nas powitać. Trzymać kurs. Możesz mnie zamknąć, ale nie siedzieć na mnie. Podnieś tyłek. Przeklęte pajace. Powinni zwinąć żagle. Blue musi być pijany. Ognia! Jamie Waring, ty zdradziecki łajdaku. Sprzedałeś duszę diabłu. Na statki i wysadzić ich. Do dział. Salwa burtowa. Ognia.
prawo. Ster nie działa. Zrzucić żagle. Co tam się dzieje? Strzelaj ciągle na revenge i daj mi 20 ludzi. Wejdę na pokład i sam dopadnę tego zdrajcę Waringa. Tommy Blue? Na mój znak podnieście pokrywę i chodźcie walczyć. Przygotujcie się. Co tam robisz? Kapitanie Leach! Przeklęty szpieg króla. Gdzie ona jest? W mojej kajucie.
Jamie, skończyliśmy z nimi. Ostrzegałem, żebyś nie walczył z liczem. Pokaż. Minął żołądek. Schludna dziura i mnóstwo krwi. I już po nim? Trochę krwawi, ale wyjdzie z tego. Dobrze. Bałem się, że mi umknie. Lady Margaret, proszę przyjąć przeprosiny za wybryki mojego byłego przyjaciela. Każda zniewaga zostanie pomszczona. Będzie czekał na śmierć przez ukamienowanie, zakuty w kajdany w Port Royal. Rozwiążę panią. Nie rozumiem cię, Henry. Byłem przy Jamiem przez cały czas i nie popełnił żadnego przestępstwa poza głupotą. Porwał tę niewinną dziewczynę z domu rodziców jak dzikus. To uderza w korzenie cywilizacji. Przeprosi tę nieszczęsną dziewczynę i jej rodziców. On mnie nie porwał. Słucham? Sama tu przyszłam. Przysięgasz? Na Biblię. Chciał, żebym mu towarzyszyła w morskiej podróży i się zgodziłam. Jestem wdzięczna kapitanowi Waringowi za gościnność. Oszalała. Kapitanie, zabitych zostało 200 piratów, 70 jest rannych i mamy 130 jeńców. Jakie są rozkazy? Podnieść żagle. Zabiorę tę szaloną kobietę na Jamajkę. Nieźle się bawiliśmy. Oj tak, nie mogło być lepiej. Nie trzeba wiele, żebym opuścił Jamajkę. Kto by chciał siedzieć w koronkach i perukach? Spójrz na morze. Świat jest jak beczka złota, gotowa, by ją zdobyć. Mamy jedno życie. Powiedz słowo, a Karaiby będą twoje. Kapitanie Waring, nadchodzi ostatnia salwa. Miałeś leżeć w łóżku, Jamie Boy. Mało miałam z tobą kłopotów? Wracaj do kajuty. Jamie Boy. To tylko 2 razy. Miały być 3. Jamie Boy. Zostawisz mnie na Jamajce? Nie wiem. Zawsze próbuję wina, zanim je kupię. Mały łyk, żeby sprawdzić, czy warto. Nie gryziesz? Oto koniec pewnej epoki. Koniec. Tekst polski Katarzyna Gajewska, czytał Maciej Więckowski.